Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Karolina Kornecka-Kupiec i dziś pokażę Wam, jak w prosty sposób stworzyć logotyp w serwisie canva.com. Najpierw logujemy się do swojego profilu na stronie canva.com i widzimy stronę główną. Następnie wchodzimy w zakładkę szablony i wybieramy spośród nich logo. Tutaj pojawia nam się aż 47 000, ponad 47 000 szablonów i chcemy trochę zawęzić to wyszukiwanie, wybierając filtry. Jest ich bardzo dużo, tutaj tych motywów, ale my chcemy stworzyć dziś logotyp dla koła gospodyń wiejskich, stąd wybieramy styl kreatywny. Zobaczmy, co mamy jeszcze do wyboru. Wybierzmy jeszcze motyw kwiatowy. I spośród wybranych szablonów, spośród dostępnych szablonów, teraz mamy ich 3000, możemy wybierać ten, który będziemy dziś edytować. Myślę, że ten będzie najbardziej odpowiedni. Mamy tutaj kwiaty i motywem przewodnim właśnie będziemy inspirować się w naszych dalszych etapach tworzenia. Najpierw zmieńmy nasze tło na białe. Teraz zmieńmy napis. 2 razy klikamy tutaj w ten napis. Pojawia się takie fioletowe koło i wpisujemy koło gospodyń wiejskich w Mogilanach. Widzimy, że ten napis nie wygląda dobrze, stąd możemy go delikatnie rozsunąć w lewo bądź w prawo. Wystarczy najechać kursorem myszy na ten tutaj element. Pojawi się taka strzałka i przesuwamy lekko w prawo. I teraz musimy go wyśrodkować i wygląda to znacznie lepiej. Teraz przejdźmy do symboli. Chcemy tutaj zawrzeć 3 literki K, G i W. Jak to zrobić? Klikamy w literę, która tutaj jest główną literą w tym logotypie. I wciskamy Ctrl+C. Jeszcze raz Ctrl+C i Ctrl+V. Widzimy, że cała literka nam się zedytowała, znaczy przekopiowała. Tą przesuwamy lekko w lewo, żeby zostawić miejsce na pozostałe. I kliknijmy jeszcze raz Ctrl+V. Tutaj będziemy edytować ją pod literkę W. Dobrze, zacznijmy od edycji tej. Usuńmy zbędne elementy, czyli kwiaty, tą tutaj nóżkę i to samo robimy w drugim, kwiaty i usuwamy nóżkę. To wystarczy lekko najechać na element i wcisnąć Delete. Klikamy w literkę, to tak naprawdę jest I i wpisujemy G. Klikamy 2 razy w literkę I i wpisujemy W. Widzimy, że te litery są za duże. Chcemy je troszeczkę zmniejszyć, żeby tutaj główną literą było K i mniejsze G i mniejsze W. Jak to zrobić? Tak jak to było z napisem, klikamy i widzimy, że pojawia się takie fioletowe pole i teraz w każdym rogu, tam gdzie są te koła, możemy chwycić i zmniejszać dowolnie tą literę. I przesuwać ją w dowolne miejsce. To samo zróbmy z literką W. Zmniejszamy ją i przesuwamy w dowolne miejsce. Pamiętajmy, żeby nie była ona większa bądź mniejsza od tej drugiej litery. Myślę, że jeszcze troszeczkę. Jak pojawi się taka kreska, to znaczy, że nasza litera jest w osi. Czyli wiemy, że w tym momencie G i W są na jednej płaszczyźnie. Może na koniec pokażę Państwu, jak zmienić kolor. Zaznaczamy cały element. Zamiast złotego chcemy na przykład, żeby nasz napis miał kolor zielony. Od razu tutaj pojawiają się kolory ze zdjęcia.
z tego elementu kwiatowego. Stąd możemy wybrać na przykład kolor zielony. I to samo robimy z literką K. Zaznaczamy poszczególne elementy. I zaznaczamy kolor zielony. Został nam tylko jeden element. I widzimy nasz kolor w zielonych barwach. Teraz jak zapisać taki plik? Klikamy udostępnij, pobierz. Ja ze swojej strony rekomenduję, aby zapisywać wszystkie logotypy w formacie PNG. Stąd wybieramy typ pliku PNG i dajemy pobierz. Wpisujemy logo KGW1 i dajemy zapisz. Na końcu pokażę jeszcze, jak wgrać taki plik, jakbyśmy chcieli go dowolnie wyrzucać w poszczególne elementy w inne projekty. Klikamy przesyłanie, dajemy wyślij pliki, dajemy szybki dostęp, tutaj są nasze ostatnie pliki i wciskamy logo KGW. I w tym momencie nasz ostatni projekt zostanie tutaj przeciągnięty do systemu i wgrany. I w innych projektach będziemy mogli nim dowolnie manewrować. Ja dzisiaj z swojej strony bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie.